Cześć, tu Borg, Retrogralnia. Jedną z takich fajniejszych cech komputerów 8-bitowych, którą naprawdę wyróżniam im plus, jest to, iż od razu po ich włączeniu można rozpocząć ich programowanie. Czy to Commodore, czy Atari, czy ZX Spectrum, od razu po włączeniu na ekranie wita nas taki przyjazny kursor, który swoim miganiem aż zachęca do wpisywania komend. Komputery te bowiem są wyposażone w interpreter BASICa i startują z włączonym interpreterem BASICa, co według mnie bardzo ułatwia ich programowanie. I właśnie ta łatwa możliwość programowania jest według mnie powodem tego, iż wiele osób, które wychowały się w latach 80. i na początku lat 90. właśnie przy tych komputerach, jako drogę swojej edukacji i później przyszłą pracę wybrały informatykę. No, ja należę do takich osób. Oczywiście komputery te nie są pozbawione wad. Wad, które być może wtedy, w latach 80., gdy komputery te powstawały, do końca wadami nie były, ale teraz we współczesnym świecie na pewno utrudniają nam trochę z nich korzystanie. Za chwilę zresztą szerzej o tych wadach powiem, tak samo jak szerzej powiem o maszynie, która jest tych wad pozbawiona. O Color Maximit 2, a tak dokładnie o jego polskiej rozszerzonej wersji Deluxe Edition. Ten film sponsoruje, można już powiedzieć tradycyjnie, firma PCBWay, firma, która wykonuje wszelkiego rodzaju płytki PCB oraz różne usługi z nimi związane. Firma ta produkuje płytki czy to proste, czy zaawansowane, czy jednostronne, czy dwustronne, czy sztywno-miękkie, wszystko to, czego potrzebujecie. Cena pojedynczej płytki to $5, takiej podstawowej. Firma również zajmuje się montażem. Tutaj ceny zaczynają się już od $30 od 10 sztuk płytek. Zbliżają się święta, z tej okazji firma PCBWay zorganizowała na swojej stronie dla osób, które kupowały już coś od niej, różne promocje, można sobie coś wygrać, coś wylosować, kupić również coś związanego ze świętami, jak te tutaj choineczki, które właśnie widzicie, i bombki, które to akurat my jako Retrogralnia otrzymaliśmy w świątecznym prezencie. Spieszę również donieść, iż postępy nad projektem tego interfejsu, który będziemy budować na potrzeby emulatora BMC64 z użyciem płytek wykonanych przez PCBWay, idą do przodu. Właśnie otrzymałem ostatnie części i w najbliższych tygodniach będę starał się je zmontować. No a teraz wróćmy do głównego tematu tego filmu, do naszego nowoczesnego komputera basicowego. Tak jak wcześniej mówiłem, pierwsze komputery domowe, komputery 8-bitowe posiadały wbudowany w sobie interpreter BASICa. Jeśli były to maszyny posiadające procesor z rodziny 6502, to najczęściej był to jakiś rodzaj Microsoft BASICa. Tak było w przypadku Commodorka, Apple'a, a także na początku w przypadku Atari. Oczywiście zdarzały się też inne dialekty niezwiązane z Microsoftem, szczególnie jeśli w komputerze mieliśmy jakiś inny procesor, jak na przykład w ZX Spectrum. Także w zależności od maszyny te dialekty BASICa różniły się stopniem rozbudowania. Mogły być to bardzo rozbudowane języki jak w Atarynce czy Spectrumie, a mogły to być skandalicznie ubogie dialekty jak w przypadku Commodore 64. Tak czy siak te języki spełniały swoje podstawowe zadanie, pozwalały dzieciakom, kilkunastoletnim dzieciakom stawać się programistami i tworzyć naprawdę rozbudowane programy. Oczywiście BASIC, a raczej maszyny, na których ten BASIC chodził, miały swoje ograniczenia. Przede wszystkim były bardzo wolne. No i same programy przez to w BASICu bardzo wolno działały, przynajmniej w porównaniu do swoich assemblerowych odpowiedników. W związku z tym w BASICu raczej dużo gier nie napisano. Na Commodorku, pamiętam, był to tylko Poker mówiący po polsku i gra Monopol, ale w przypadku Commodorka tutaj też chyba duże znaczenie miało to, iż commodorowski BASIC był makabrycznie ubogi. Także na komputerach takich jak Atari i Spectrum tych gier było znacznie więcej, ale bądźmy szczerzy, nie były to gry dynamiczne. Mówimy tutaj raczej o tekstówkach i tekstówkach z grafiką. Musimy też tutaj pamiętać o innych ograniczeniach tych 8-bitowych maszyn, jak dosyć ubogie tryby graficzne, zazwyczaj brak pamięci masowej, szybkiej pamięci masowej, a także w wielu przypadkach dosyć ograniczone możliwości dźwiękowe. Wyobraźmy sobie teraz taki komputer, który został co prawda stworzony w duchu 8-bitowych maszyn, ale jest pozbawiony
ich wad, za to ma wiele nowych zalet. Taki komputer dla początkujących programistów na miarę XXI wieku. I oto proszę, oto on, Color Maximit 2, tutaj w wersji rozwojowej Deluxe Edition, stworzonej przez Polaka Piotra Siwego. Twórcą Maximita, twórcą tego całego projektu jest Jeff Graham, który już prawie dekadę temu postanowił stworzyć taki komputer i w roku 2011 zaprezentował właśnie swoją pierwszą wersję Maximita, na którego potrzeby stworzył również bardzo rozbudowany BASIC o nazwie MM Basic. Natomiast pół roku temu światło dzienne ujrzała trzecia wersja tego komputera Color Maximit 2. Jest to trzecia wersja, ponieważ między Maximitem a Color Maximitem 2 jeszcze był Color Maximit 1. Jest to maszyna oparta na współczesnym 32-bitowym procesorze RISC Cortex M7, napędzana zegarem o prędkości 480 MHz, pozwalająca na wyświetlanie grafiki 800×600 pikseli w 65 000 kolorów i jednocześnie potrafiąca odtwarzać muzykę, czy to syntezatorową, czy to z plików WAV, FLAC czy MP3. Zresztą co Wam będę opowiadał, po prostu Wam pokażę, co ta maszyna potrafi. A oto on, Color Maximit 2, wersja Deluxe Edition, wyprodukowana przez PS Labs w Polsce. Z przodu mamy sporo portów. Są to m.in. 3 porty do podłączenia nunchucka z Nintendo Wii albo Nintendo Classic Controllera. W wersji amerykańskiej, w tej wersji podstawowej jest tylko jeden taki port. Obok mamy diodę odbiorczą infrared. Obok wejście na joystick DB9, na joystick atarowy. Następnie wejścia na klawiaturę, na myszkę. O myszce powiem jeszcze za chwilkę. Wejście karty SD, diody zasilania i zajętości, przycisk reset. Wielu tych rzeczy w oryginale nie ma. Tak jak wspomniałem, tych 2 portów dodatkowych nunchucka, nie ma wyprowadzonego złącza IR, nie ma portu joysticka, jest chyba tylko jeden port USB i nie ma też na zewnątrz guzika reset, także tutaj mamy sporo dodatkowych rzeczy wyprowadzonych na przedni panel. Z drugiej strony jest port zasilania USB, włącznik, wyjście audio, wyjście VGA, miejsce, w którym można by umiejscowić sobie wyjście z kart oraz wyjście takiego ogólnego zastosowania input-output, które swoimi pinami jest zgodne z wyjściem, jakie posiadamy na płytce Raspberry Pi. Warto sobie zajrzeć do środka tej maszyny. Tutaj naprawdę znajdziemy sporo różnic pomiędzy wersją oryginalną a tą wersją, którą tutaj widzimy. No przede wszystkim widać to, że procesor jest bezpośrednio wmontowany w płytkę całego komputera. W wersji oryginalnej tak naprawdę procesor występuje na takiej płytce prototypowej, którą się wkłada w tą płytkę komputera. Tutaj jest on wmontowany bezpośrednio. Także tutaj na środku mamy procesor. Tutaj widzimy też pewną dodatkową rzecz. To jest to samo wyjście input-output, które mamy tutaj wyprowadzone z tyłu. Natomiast tutaj ono jest po prostu w postaci pinów. Jest ono w tym momencie identyczne jak wejście-wyjście na płytce Raspberry Pi, także możemy sobie tutaj tak naprawdę wkładać bezpośrednio chaty do płytki Raspberry Pi. Nawet jest tutaj wskazany kierunek, w którą stronę te płytki rozszerzeń Raspberry Pi powinny być skierowane. Z dodatkowych rzeczy mamy tutaj na przykład dodatkowy chip, jest to host USB. Sam komputer w wersji podstawowej tak naprawdę obsługuje tylko jedno urządzenie USB. Zazwyczaj jest to klawiatura. Jeśli chcielibyśmy sobie podłączyć dodatkowo mysz, pokażę to musimy się posłużyć dodatkowym chipem, który też dostałem od Piotra i który tutaj sobie włożyłem. Obok jest gniazdo SD, jasne, oczywiste, bateria podtrzymująca zegar w komputerku. Co ciekawe, ta bateria podtrzymuje nie tylko zegar, ale też niewielką pamięć, taką podtrzymywaną bateryjnie. Ta pamięć ma bodajże 4 KB. Jest to dosyć przydatna sprawa. Tutaj zupełna nowość w tym komputerze, w ogóle w całym tym projekcie, karta Wi-Fi, która będzie nam służyła do podłączenia się przez terminal do BBS-u, ale to jeszcze nie w tym odcinku. Tutaj mamy płytkę prototypową, którą możemy sobie wykorzystać w dowolny sposób. Ogólnie cała ta płyta główna tego komputera jest co prawda oparta, no to rzecz oczywista,
na tym projekcie oryginalnym, ale została zupełnie przeprojektowana. I z tego, co czytałem na forach i co oglądałem w internecie, na filmikach, już ten komputer w wersji oryginalnej, jeśli nie jest dobrze złożony, jeśli płytka nie jest dobrze zaprojektowana, to ma różne problemy, na przykład artefakty w grafice i czasami może po prostu się zawieszać, ale ta wersja jest podobnież jedną z wersji najbardziej stabilnych. Nie ma jednak co tutaj przedłużać, zamknijmy tą maszynę i ją po prostu odpalmy i sprawdźmy, co ona potrafi. Włączamy komputerek i zaczynamy naszą zabawę. No oczywiście wita nas tutaj migający kursor. Tutaj oczywiście jest interpreter Basica, to jest ta podstawowa funkcjonalność, także możemy napisać szybki programik. Pięknie nam to zadziała, ale tak jak mówiłem, to jest komputer przyjazny, który chce być przyjazny użytkownikowi, współczesny komputer, także mamy tutaj wbudowany browser plików, no i ten browser plików pozwala nam już na uruchamianie programów w Basicu w wygodny sposób. Na początku może małe demko może nie dźwiękowe, tylko na początku demko graficzne. Takie demko, które przedstawi nam to, jak szybko ten komputer potrafi rysować. No i jak widzicie, jest to mega szybko. Ten komputer potrafi bodajże na sekundę przerabiać 270 tysięcy linii w Basicu. Ctrl-C, wychodzimy, jesteśmy z powrotem w linii poleceń w interpretorze, wyczyścimy sobie ekran. Możemy ten program, który czytaliśmy, edytować. Mamy wbudowany tutaj piękny edytor i teraz spójrzcie na ten kod Basica. To jest tak naprawdę kilka linii. Do loop, pętla, która oczywiście w tym oryginalnym Basicu, starym 8-bitowym Basicu nie istniała, ale tutaj oczywiście istnieje. No i tak naprawdę trzy linijki, które nam losują kolor RGB i czwarta linijka, która nam rysuje kółko. To jest tak proste. Wyjście wyjście Escape i możemy sobie obejrzeć inny program. Co ten komputer potrafi? Możemy na przykład uruchomić Wolfensteina. Tak, nie mylicie się? Dobrze słyszeliście? Wolfenstein napisany w Basicu. Wystąpiła malutka wymiana głośników, bo na tamtych chyba po prostu jest wtyczka uszkodzona. Nie było słychać efektów dźwiękowych, które są na innym kanale. O, tutaj no od razu lepiej. To jest gra, która działa w interpreterze, czyli nie jest wcześniej skompilowana, tylko po prostu jest teraz wykonywana linia po linii. Poszukajmy jakiegoś przeciwnika. Oj, hitlerowiec! No i po hitlerowcu. Także widzicie, to jest drugi. To jest Wolfenstein, który jest interpretowany, nie skompilowany wcześniej, tylko interpretowany linia po linii w Basicu. Możemy oczywiście wyjść i jesteśmy w Basicu. Możemy więc po prostu sobie ten program wylistować. I to jest cały, no może nie cały, ale to jest Wolfenstein w języku Basic. Z tego co pamiętam, program w Basicu w tym komputerze może mieć pół megabajta zajętości, no to sporo, naprawdę sporo linii, a reszta pamięci, bodajże 4 megabajty, to jest pamięć na grafikę, no i na po prostu dane. Mam też tu w ogóle gdzieś demko, które nam powinno ogólnie pokazać, co ten komputer potrafi. I pamiętajcie, Ctrl-C oczywiście wychodzimy z demka i jest to demo nie napisane w assemblerze, tylko
w Basicu. Znowu to jest demo napisane w Basicu. Także chyba czujecie, jak potężna to jest maszyna i co ona może potrafić, co możemy na niej zrobić, jeśli chcemy ją potraktować jako taki typowy komputer do gier. No ale oprócz tego, że ten komputer ma świetną grafikę, świetną muzykę, ma te wszystkie porty, o których mówiłem wcześniej, możemy je sobie potestować. Zacznijmy od góry. Program do obsługi IRDY. Spójrzcie, jaki to jest proste. Tak naprawdę tutaj twórca tego Basica postarał się, by szereg różnych urządzeń, takich, które można do komputera podłączyć, by te urządzenia miały w tym Basicu odpowiednie drivery. I tak naprawdę obsługa portu podczerwieni tylko jest jedna linijka jego inicjacji i jedna linijka z odbieraniem sygnałów. F2 uruchomimy go sobie, ten program. No mam tutaj taki typowy, zwykły pilot na podczerwień. Akurat ten pilot to jest pilot, który miałem kiedyś z Arduino, bo kiedyś się bawiłem z Arduino i jak widzicie, tutaj jest ten pilot wykrywany. Oczywiście tutaj na ekranie widzicie kody poszczególnych klawiszy. No nic zaskakującego, ale działa. Inny program. Kolejny program. Myszka. Tak jak mówiłem, obsługa myszy jest tylko możliwa dlatego, że mamy tutaj ten dodatkowy chip USB host. Bez tego moglibyśmy mieć tylko naraz myszkę albo klawiaturę, a tak możemy mieć i myszkę, i klawiaturę. I oczywiście znowu to nam pięknie działa. Jak ten program wygląda? Edit. Spójrzcie, jaki króciutki, piękny program w Basicu do obsługi myszy. Znowu tutaj ten Basic po prostu ma wbudowaną bibliotekę do obsługi tego urządzenia. Kolejny program, obsługa joysticka DB9. Lewo, prawo, góra, dół, fire. Spokojnie nam to sobie tutaj działa. Jak on wygląda? No tutaj jest już trochę trudniej, trochę, no powiedzmy, że niewiele trochę trudniej, bo tutaj musimy sami ustalić sobie, co mają robić poszczególne piny w tym porcie, a potem tak naprawdę je tylko odczytywać. Trochę więcej niż jedno polecenie, ale i tak naprawdę tego jest tutaj niedużo. No dobrze, a teraz trochę mojej prywatnej twórczości. Jako że bawiłem się kiedyś robotami z Arduino, to mam tutaj taki prosty miernik odległości działający na zasadzie odbicia dźwięku i postanowiłem sobie przetestować, czy mogę go spokojnie z Basica zaprogramować i używać. Podłączyłem czujnik odległości pod piny z tyłu i napisałem sobie program w Basicu do jego obsługi. Oprócz pinów zasilania i masy, które wiadomo gdzie trzeba podłączyć, ten czujnik jeszcze posiada pin echo i pin trigger. Piny te oczywiście odpowiednio ustawiłem jako wejście cyfrowe echo i wyjście cyfrowe trigger. No a następnie napisałem krótki program. Napisałem go na podstawie instrukcji obsługi do samego czujnika. Czujnik ten działa tak, że na początku musimy do niego wysłać triggerem krótki minimum 10 mikrosekundowy sygnał, a następnie musimy odczytać, jak długo na echu jest sygnał 1. Jak podzielimy sobie ten czas w mikrosekundach przez 58, to otrzymamy po prostu wynik odległości w centymetrach. Tutaj widzicie, zacząłem pisać program, który miałby mi mierzyć ten sygnał powrotny, ale okazało się, że w tym Basicu jest specjalna funkcja, która po prostu mi sama zmierzy, jak długo na pinie 8 jest sygnał 1. Do tego dorzuciłem kilka linijek, które wydają dźwięk i program gotowy. Ten program to naprawdę taka echosonda. Posłuchajcie. Jest to prosty, łatwy program, no ale jednak trochę linijek zajmuje, ale potem to jest po prostu prześmieszne. Przeczytałem sobie instrukcję obsługi do końca i okazało się, że ten czujnik, dokładnie ten czujnik jest jednym z tych urządzeń, które ten Basic obsługuje bez żadnych problemów. No i popatrzcie na to. Tak naprawdę obsługa tego czujnika to jest tylko jedna linijka.
odległość i porty triggeru i porty echa. I jak to działa? Widzicie, tu jest 500 i to 500 to nie są żarty. My tutaj mamy naprawdę 5-metrowy sufit. O! Czujnik sobie spokojnie potrafi zmierzyć odległość od mojej ręki. Jedna linijka, czujnik działa. No i chyba na tym skończymy ten odcinek poświęcony Color Maximit 2. Oczywiście jeszcze będzie kilka odcinków na temat tego komputerka. Chcę Wam pokazać szczegółowo jego możliwości graficzne. Chcę napisać jakąś prostą gierkę na tą maszynę. Chcę oczywiście też połączyć się za pomocą tego komputera i karty Wi-Fi i modułu Wi-Fi do jakiegoś terminala, do jakiegoś retro BBS-a. No ale to wszystko w kolejnych odcinkach. Tyle na dziś. Dziękuję Wam serdecznie. Pozdrawiam. Borg Retrogralnia.